Cześć, tu Ela i Darek, czyli Travelove. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata, w którym rozpoczynamy serię filmów z naszej niedawnej podróży do północnej Italii. Najpierw odwiedziliśmy miasteczka leżące nad południowym brzegiem Gardy, jednego z najpiękniejszych włoskich jezior. A potem były średniowieczne zamki, kościoły i klasztory na szczytach skalistych gór. Były malownicze osady górskie, w których przeplatają się kultury i języki. Były rozległe winnice, sady jabłkowe oraz alpejskie łąki i doliny. Były też wreszcie niesamowite i przepiękne Dolomity, kuszące zarówno pasjonatów górskich wypraw, jak i miłośników epickich widoków, które wybrańcy mogą podziwiać już z lądującego samolotu. Film powstał we współpracy z blogiem Italia poza szlakiem, na którym szukamy inspiracji przy planowaniu włoskich wojaży. Poznajcie jego autorkę. Ciao Magda! Ciao tutti, nazywam się Magdalena Ciak-Baklasz i jestem autorką bloga o Włoszech Italia poza szlakiem. Od 11 lat staram się nieustannie inspirować Polaków mieszkających na całym świecie, aby odwiedzali ten najpiękniejszy kraj na świecie, nie tylko w czasie wakacji, ale praktycznie przez cały rok. Ja osobiście uważam, że Włochy mają działanie terapeutyczne. Doświadczam tego na sobie od w zasadzie pierwszej wizyty we Włoszech, która miała miejsce już 25 lat temu. Ja we Włoszech jestem zawsze bardziej radosna, otwarta, kolorowa, wypełniona słońcem. I to, czego nauczyłam się od Włochów, bądź tu i teraz, ciesz się każdą drobiną radości, bo z tych małych pigułeczek radości tworzy się coś, z czego tka się nasze szczęście. Dlatego polecam Włochy każdemu, zawsze, o każdej porze roku. Do zobaczenia na blogu Italia poza szlakiem. Nasza podróż swój początek miała nad brzegiem jeziora Garda. Ale zanim zaczniemy opowieść, jak zwykle zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, komentowania i zostawiania pod filmem kciuków w górę. To ważne zarówno dla algorytmów, jak i dla nas, jako twórców. Lacise nad jeziorem Garda, nie città, tylko paese, bo jest malutkie, jest przepiękne. Jesteśmy tu po raz pierwszy, jesteśmy po prostu zachwyceni. Chodzimy jak w amoku, oglądamy każdą uliczkę, wąchamy każdy kwiatek i robimy na każdym kroku zdjęcia. Po prostu jak wariaci. Piękne i kolorowe Lacise to nasz pierwszy, ale nie ostatni postój nad Gardą. I choć wydawało się, że weszliśmy do miasta, to tak naprawdę Lacise jest wsią, o czym poinformowali nas miejscowi. Charakterystyczną częścią miejscowości położonych nad Gardą jest niewielki port lub marina. Lago di Garda to popularna destynacja turystyczna, a główna część aktywności wakacyjnej związana jest tu z wodą. To też wszędzie powstały przystanie dla licznych łodzi żaglowych i motorowych. Ciekawostką historyczną natomiast jest fakt, że w 983 roku cesarz Otton II nadał Lacise pełną autonomię obywatelską, czyniąc ją primo comune libero d'Italia, czyli pierwszą wolną gminą Włoch. Oglądacie kanał Travelove. Nieważne, czy mnie macie za idiotę, czy nie. Ja tu mogę stać i po prostu to wąchać. Najgorsze jest to, że tego się nie da ująć w żaden sposób. Tego zapachu nie da się odzwierciedlić. Nie jestem wam w stanie ani go opowiedzieć, ani go pokazać, ani zaprezentować. Musicie tylko mi uwierzyć na słowo, że jest po prostu piękny. Nigdzie dalej nie idę. Bardolino już trochę znamy, gdyż dwukrotnie byliśmy tu wcześniej, a raz nawet z moimi rodzicami, którym bardzo się tutaj podobało. Garda to największe jezioro w Italii, położone na wysokości zaledwie 65 metrów nad poziomem morza. Jego wody uchodzą za najczystsze w całym kraju, na co zapewne wpływ ma polodowcowe pochodzenie tego naturalnego zbiornika. Jezioro ma długość 55 km, a w najszerszym miejscu mierzy 12 km, natomiast jego głębokość dochodzi do 350 metrów. Lago di Garda robi imponujące wrażenie wśród górskich szczytów południowych Alp, których wysokość przekracza 2000 metrów. Na środku jeziora spotykają się trzy północne regiony Italii,
Lombardia, Veneto i Trentino. Nad Gardą byliśmy już kilkakrotnie, zahaczając za każdym razem inny jego fragment. Jednak marzymy o dłuższej wyprawie dookoła jeziora, by odwiedzić wszystkie tutejsze miejscowości i atrakcje. Ostatnią miejscowością nad Lago di Garda, którą odwiedziliśmy tym razem, było miasteczko Garda, użyczające swej nazwy całemu akwenowi. W Gardzie możecie przespacerować się długą i bardzo elegancką promenadą utworzoną nad brzegiem jeziora, przy której ulokowały się oblegane przez turystów restauracje i ekskluzywne hotele. Z Gardy dużo lepiej widać wspomniane wcześniej alpejskie szczyty otaczające jezioro, a już na krawędzi miasta zobaczycie bardzo charakterystyczną górę opadającą wprost do wody, która stanowi rozpoznawalny element panoramy miasta. Im dalej na północ, tym góry podchodzą bliżej do brzegu jeziora, co sprawia, że miasta robią się długie, wąskie i ciasne. Jadąc więc do kolejnej miejscowości, warto zawczasu wyszukać parking i jechać wprost do niego, bo w przeciwnym razie może być trudno ze znalezieniem miejsca postojowego. Do wszystkich większych miejscowości nad brzegiem jeziora dopływają promy, którymi można przeprawić się na drugą stronę lub odwiedzić kolejne miasteczka. Żegluga śródlądowa jest w Italii bardzo dobrze rozwinięta, zwłaszcza na jeziorach, i stanowi tu sprawną alternatywę dla samochodów i kolei. Oglądacie kanał Travela. Po dniu pełnym wrażeń dotarliśmy do naszej bazy na najbliższe dni w małej miejscowości Montania. Złota godzina dostarczyła nam epickich widoków na okolice. To jest nasz domek, tuż przy winnicy. Stary dom wiejski. Tutaj wokół wszędzie są winnice, a od dołu sad jabłkowy. Bardzo ładne miejsce. Tutaj na dole mieszkają właściciele. Tu są schody do apartamentów na górze, a my mieszkamy sobie tutaj na dole. To jest wejście do nas. Nie to na wprost. O tutaj, tu mamy ukryte drzwi. Tu od razu na prawo jest nasza sypialnia z oknem i widokiem na sad, na winogrona i na góry. Dobra, wracamy do korytarza. Na wprost soggiorno, czyli kuchnia z salonem połączona. Tu jest nasze centrum dowodzenia. A to straszny bałagan w kuchni, bo przed chwilą zrobiliśmy zakupy i dopiero co wyrzuciliśmy wszystko na blaty. Tutaj 2 fotele. Mamy balkon. Z salonu soggiorno wychodzi się na balkon z widokiem na drzewa, na sad jabłkowy. Przepiękne zachody słońca. I zasadniczo to tyle. No jest jeszcze łazienka oczywiście. Mała, skromna, ale ma wszystko co potrzeba. Również z oknem i widokiem na sad. Jesteśmy teraz w regionie Trentino Alto Adige i całą resztę tej podróży spędzimy w tych właśnie stronach. Codziennie otaczać nas będą ogromne góry, a my będziemy wśród nich jeździć zielonymi i niemal całkowicie płaskimi dolinami. Wiele pięknych rzeczy tu zobaczycie, a między nimi dziesiątki kamiennych zamków, które od wieków przyglądają się rosnącym winogronom.
Kolejny piękny dzień rozpoczynamy od wycieczki do pobliskiego i niezwykle interesującego miasteczka. Zaś po drodze nie możemy sobie odmówić postoju w zjawiskowym punkcie widokowym, z którego podziwiamy Chiesa di San Daniele, niewielki kościół malowniczo położony wśród winnic i sadów jabłoni. Jesteśmy w miejscowości Neumarkt, czyli po włosku Enia. Pięknie śpiewają ptaki, świeci słońce, ludzie siedzą przy stolikach, piją kawę, a miasto jest na liście jednych z najpiękniejszych włoskich miasteczek, więc idziemy je oglądać. Region, w którym jesteśmy, to bardzo osobliwe miejsce w Italii. Ma dwie nazwy, włoską Alto Adige, czyli Górna Adyga, i niemiecką Südtirol, czyli Tyrol Południowy. A każda miejscowość analogicznie ma dwie różne nazwy na tablicach przy wjeździe. Mieszkańcy posługują się dwoma, a w zasadzie to nawet trzema językami, bo gdzieniegdzie słychać jeszcze język historyczny, ladyński. Przyczyną tego stanu rzeczy jest jak zwykle historia. Na początku XX wieku strony te należały do Austro-Węgier, jednak w wyniku upadku cesarstwa po I wojnie światowej południowy Tyrol przyłączono do Italii. W ten sposób, choć region administracyjnie jest częścią Włoch, to w dużej mierze zachował swój styl, architekturę, obyczaje i niemiecki język. W takich miejscach wyraźnie widać, że miasta i wsie wyglądały kiedyś zupełnie inaczej, bo te drzwi widać najprawdopodobniej tylko do połowy, więc były tu kiedyś schody, był tu kiedyś jakiś wjazd i całe to obejście wyglądało kompletnie inaczej niż wygląda teraz, bo tu nie da się już wejść. Austriacki Neumarkt i włoska Enia. Dwa w jednym. Jedno miasto, dwie nazwy. Coś przepięknego. Bardzo wyraźnie widać tutaj historię Austro-Węgier, dekoracje, freski, inskrypcje. Wszystko jest po niemiecku. Natomiast stylistyka miasta jest totalnie włoska. Te portici, podcienie. Miasto, czy Borgo, jest uno dei borghi più belli d'Italia, czyli jednym z najpiękniejszych w Italii. I naprawdę widać to już od pierwszej uliczki. Oglądacie kanał Travela. Odeszliśmy dosłownie 20 metrów od głównej ulicy i tu w miasteczku już rozpoczynają się klimaty wiejskie. Brama wejściowa do czyjegoś obejścia rolniczego i kilka przejść, kilka bram, kilka wejść, jakieś przejście nad bramą. No po prostu coś fascynującego. Patrzę na coś takiego i mam taki kociokwik w oczach. Nie wiem, w którą stronę patrzeć i w jaki sposób ludzie tu żyją, gdzie oni przechodzą, żeby tutaj się zmieścić. Podobno aż 60% mieszkańców wciąż uważa się za Austriaków. Co ciekawe, z punktu widzenia Włochów, Austriacy to Niemcy, co zapewne wynika z faktu, że posługują się oni językiem niemieckim. Gdy więc Włoch mówi o Austriakach, to używa słowa tedeschi, czyli właśnie Niemcy. Nowe miasteczko, nowy zachwyt. Po prostu znowu chodzimy i jesteśmy w totalnym szoku. Stajemy i mamy obłęd w oczach, bo nie wiemy na co patrzeć. To jest niesamowite, jak się po jakimś czasie wraca do takich pięknych miejsc. A tutaj w Neumarkt widać, jak się mieszają style jeszcze austriackie i włoskie i jak fajnie to się wszystko tutaj przeplata i tworzy taką naprawdę fantastyczną mieszankę, piękną dla oczu. No mega nam się tutaj podoba, naprawdę zachwyt. Come ti chiami? Marius. Marius. Marius.
Lemina. Mina. Tu w Neumarkt zauważyliśmy niezwykle ciekawą rzecz, która zdarzyć się może wyłącznie w takim przygranicznym regionie, jak na przykład Südtirol. Otóż obie grupy narodowościowe mają tu swoje własne dedykowane szkoły i przedszkola. W szkołach niemieckich uczą się dzieci Austriaków, a we włoskich Włochów. Natomiast równolegle wszystkie poznają też języki włoski, niemiecki, angielski i francuski. I choć to w naszych oczach przedziwny tygiel różności, to wydaje się, że wszyscy żyją tu ze sobą w całkowitej zgodzie. Tu za mną widzicie powód, dla którego przyjechaliśmy tu przed kilkoma laty. Zegar słoneczny Sonnenuhr, albo po włosku La Meridiana. Zegary słoneczne w tym regionie są bardzo bogate, jest ich bardzo dużo i co nas niezwykle tutaj interesuje, co nam się bardzo podoba, to taka niemiecka stylistyka tych zegarów. Bo w Italii jest ich mnóstwo, jest ich naprawdę bardzo dużo, są dziesiątki tysięcy. Natomiast tutaj w tym regionie, gdzie dawniej dominowały Austro-Węgry, gdzie wielu ludzi wciąż mówi po niemiecku, bardzo często spotykamy zegary z takim niemieckim sznytem i niezwykle nam się to podoba. A ten przypomina nam, że kiedyś tu już byliśmy. Grüß Gott! Witam się z Wami w ten sposób, ponieważ Ela i Darek zabrali Was właśnie do jednego z najbardziej fascynujących i zarazem intrygujących włoskich regionów, jakim jest Trident Górna Adyga. Kiedy powiedzieli mi, że byli w takim małym miasteczku, które nazywa się po włosku Enia, a po niemiecku Neumarkt, pomyślałam sobie, że hej, w okolicy jest ciekawostka geologiczna, o której być może nie macie pojęcia, a warto wiedzieć. Otóż mowa o wąwozie Blätterbach, który ma, uwaga, 250 milionów lat. Znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ma 8 km długości, 400 metrów głębokości. Warto zobaczyć, niektórzy nazywają go takim włoskim Wielkim Kanionem i jest naprawdę fascynujący. Macie przekrój przez warstwy geologiczne ziemi, cała historia jak na dłoni, więc jeżeli intryguje Was zwiedzanie takich ciekawostek, takich miejsc przyrodniczych, to koniecznie tam bądźcie. Ciao, ciao! Nowy dzień wita nas spektakularnymi porannymi mgłami i chmurami zawieszonymi pomiędzy szczytami gór. Ruszamy na kolejną wycieczkę w poszukiwaniu ciekawych miejsc i pięknych widoków, które pokażemy Wam już w następnym odcinku. Kto wie, dokąd zaprowadzą nas górskie drogi. Musicie być tam z nami. Jeśli podobała Wam się nasza opowieść, to prosimy o Wasze komentarze pod filmem. Zostawcie też kciuka w górę i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał. Każda taka aktywność pobudza algorytmy do skuteczniejszego działania. Natomiast jeśli chcecie nam pomóc w rozwoju kanału i dotarciu do szerszej publiczności, to udostępniajcie i polecajcie nasze filmy znajomym. Dziękujemy. My jesteśmy Travelaf. A Wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z Wami. Ciao!